Siemka, ja jestem Adacho i prawdopodobnie za 2 miesiące będziemy już po premierze Dragon Ball Super Beerus, czyli remake'u Dragon Balla Super, który pewnie dla części z Was jest niepotrzebny, dla części z Was powiedzmy zacznie się robić interesujący dopiero w kolejnych arkach, więc ten Beerus jest tylko takim przystankiem. Powiedziałbym, że ja się zgadzam po części z każdą grupą, natomiast dla mnie w każdej sadze znajdzie się coś interesującego. I tak sobie pomyślałem, czytając komentarz użytkownika Buła0714, który swoją drogą miał być wzięty do kokła, bo ten odcinek miał być kokłem, że to jest dodatkowa rzecz, o której chciałbym troszeczkę bardziej porozmawiać. A w zasadzie rzecz. Postać. Yamoshi. Powinienem robić tak częściej, że jak jakieś pytanie mi się bardzo spodoba, albo stwierdzę, że jest to temat niezgłębiony dostatecznie na moim kanale, to zamiast nagrywać odcinek komentarzy, od których łysieję, nagram odcinek swoją drogą. Tak jeszcze w ramach wstępu. Starsi widzowie, którzy są na moim kanale już przynajmniej kilka lat, na pewno będą to pamiętać, ale na specjalnie odcinek Koku przygotowałem rekwizyt, który być może część z Was kojarzy. Gdzie jest włącznik? Nawet wymieniłem baterię. Zgłębiłem temat Yamoshiego, przygotowałem kilka ważnych informacji, kilka własnych teorii, wyjaśnień, problemów, które są z postacią Yamoshiego niestety obecne. Mimo wszystko, żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy, żebyście wy wiedzieli, jakie pytanie skłoniło mnie do przemyśleń na ten temat i do powstania tego filmu. Pan Buła, zamieńcie się w słuch, a ja zamieniam się w głos, bo czytam, nie? Siemka Adacho. Ostatnio zacząłem myśleć nad tym, że chyba średnio rozumiem moją ulubioną formę, czyli Super Saiyanin God. Yamoshi był według jednego z wywiadów Akiry Toriyamy pierwszym Super Saiyaninem, nie boskim Super Saiyaninem, ale w nameczańskiej Księdze Legend jest rozpisany tutorial na stanie się konkretnie boskim Super Saiyaninem, który przed śmiercią Yamoshiego raczej nie został nigdzie wcześniej udokumentowany, więc zostało to najpewniej zapisane już po śmierci Yamoshiego i ja nie bardzo chyba rozumiem, jak nameczanie piszący tę księgę doszli do tego rytuału i wniosku, że skoro umarł pierwszy zwykły Super Saiyanin, który miał 5 kumpli, to po złapaniu się za rączki i mając czyste serce można odblokować moc dorównującą bogom? Czy ma na to wpływ to, że podobno po śmierci Yamoshiego jego dusza przemierzała wszechświat szukając tego SSJ Goda? Czy dusza Yamoshiego jest tym jednym składnikiem, który po złapaniu się za rączki daje boskiego SSJ? Ja wiem, że nie jesteś fanem tego rytuału i chyba zaczynam rozumieć dlaczego. Jeśli dobrze pamiętam, tobie chyba nie odpowiadała ta droga na skróty w osiąganiu boskiej mocy, a mi ten rytuał nie siedzi, bo już zwyczajnie nie ogarniam, jakim cudem on w ogóle powstał. Co ja o tym sądzę, jakie są moje problemy z tym i jakie są moje, powiedzmy, takie headcanony w to, co ja wierzę, żeby mi było łatwiej to wszystko strawić. Do tego przejdę na samym końcu. Na początku skupmy się na wspomnianym wywiadzie Toriyamy z 2017 roku, konkretnie z grudnia, natomiast on jest często podawany jako wywiad z 2018, ponieważ został opublikowany na łamach magazynu Saikyo Jump, a tam nazewnictwo, podobnie jak w przypadku V-Jumpów, jest jakby troszeczkę wyprzedzające, więc jest to wydanie ze stycznia 2018, mimo tego, że premiera tego wydania była jeszcze w 2017. To, co Toriyama powiedział odnośnie Yamoshiego i to, co zrodziło te teorie, dodatkowe powiedzmy takie, brzmi następująco i bierzcie pod uwagę fakt, że jest to wypowiedź już po opublikowaniu tak naprawdę i filmu, po premierze filmu i po premierze anime. Jest to wypowiedź, powiedzmy, bazująca na przemyśleniach Toriyamy, które pewnie pojawiły się w jego głowie, jak już parę razy się z tym pomysłem przespał. Czytam. Czy legendarnym Super Saiyaninem, którego Frieza bał się, był Super Saiyanin God, który pojawił się w Battle of Gods? Toriyama odpowiada. W pewnym sensie są tą samą osobą. Bardzo dawno temu, zanim planeta Vegeta stała się planetą Saiyan, żył człowiek o imieniu Yamoshi, który mimo bycia Saiyaninem miał prawe serce. Wraz ze swoimi 5 towarzyszami rozpoczął bunt, ale został osaczony przez przeciwników i po raz pierwszy stał się Super Saiyaninem, a jego transformacja i przerażający styl walki zszokowały pozostałych Saiyan. Będąc przytłoczony liczbą przeciwników, siły Yamoshiego ostatecznie się wyczerpały i został on pokonany. Jednakże to był dopiero początek jego legendy. Duch Yamoshiego wędrował w nieustannym poszukiwaniu 6 prawych Saiyan, poszukując nowego wybawiciela, Super Saiyanina Goda. Notka jeszcze dodana właśnie w tym wywiadzie jest to, tutaj jest to nazwane, że Toribot to mówi, bo podczas umieszczania tego na grafice faktycznie to mówił Toribot i właśnie dlatego odbywa się ceremonia zostania Super Saiyaninem Bogiem. Pytanie kolejne, które jest uzupełniającym, też je przeczytam tutaj. Dlaczego Beerus szukał Super Saiyanina Goda? Odpowiedź Toriyamy. Beerus prawdopodobnie dowiedział się o duchu Yamoshiego w swoim proroczym śnie. Fakt, że zostało to zapisane w nameczańskiej Księdze Legend wynika również z tego, że nameczański starszy, który ją spisał,
sympatyzował z duchem Yamoshiego. Jeśli oglądacie moje filmy od kilku lat przynajmniej, to wiecie, że albo pamiętacie być może, że jeden Goku miał nawet Yamoshiego w tytule, ale wtedy tylko liznąłem ten temat. Pamiętam, że czytałem też te wypowiedzi, natomiast nie zagłębiałem się aż tak bardzo, jakbym chciał, dlatego ten film powstaje. I odnośnie tej nameczańskiej Księgi Legend też podam wam kilka faktów, w zasadzie taki najważniejszy fakt, chociaż to trudno tutaj mówić o jakichś wielu faktach, bo tak naprawdę temat jest jeszcze mniej liźnięty niż sam temat Yamoshiego. Odnośnie nameczańskiej Księgi Legend słyszeliśmy w 9. odcinku anime Dragon Ball Super, kiedy Goku poprosił Shenlonga o przyprowadzenie mu Super Saiyanina Goda, ale Shenlong wyjaśnił, że Super Saiyanin God to postać z mitu sajańskiego i obecnie ona nie istnieje. Shenlong znał mimo wszystko metodę stworzenia Super Saiyanina Goda. Wedle właśnie nameczańskiej Księgi Legend, jeśli 5 Saiyan o czystym sercu złapie się za ręce i wleje swoje serca innego Saiyanina o czystym sercu, w domniemanie chodzi o Ki, narodzi się wtedy Super Saiyanin God. Czyli z tej wersji, która została podana tak naprawdę w wywiadzie przez Toriyamę i w anime Dragon Ball Super, które wyszło po filmie Battle of Gods, mamy wersję, w której Yamoshi nie stawał się Super Saiyaninem Godem, tylko stał się zwykłym Super Saiyaninem, a Super Saiyanin God to było coś, na co on wpadł, będąc już duchem, i ten poradnik, ten tutorial, jak to tutaj kolega nazwał, został przekazany Nameczaninowi, starszemu Nameczaninowi, który spisał to, jak ma zostać stworzony, jak może zostać stworzony Super Saiyanin God w tej nameczańskiej Księdze Legend. Tylko pytanie, albo nawet nie pytanie, albo rzucę to pytanie, ale przejdę do niego później. Skoro Yamoshi nigdy nie stał się Super Saiyaninem Godem, to skąd miał pomysł na to, jak stać się Super Saiyaninem Godem? Czy tutaj doszło do jakiegoś objawienia? Czy coś mu się objawiło we śnie? Jakby to jest problem tego całego wątku, ale przejdę dalej, bo tak naprawdę wersja kinowa wygląda inaczej niż wersja z anime Dragon Ball Super, natomiast w tym samym wywiadzie padła jeszcze jedna ciekawa informacja, na pewno dość kontrowersyjna w oczach niektórych fanów, mianowicie komórki S. Tak, dokładnie w tym samym wywiadzie Toriyama wspomniał o tych słynnych lub niesłynnych, w zależności od tego, jak na to patrzymy, komórkach S, które według niego są niezbędne do tego, żeby jakikolwiek Super Saiyanin osiągnął w ogóle transformację, w zasadzie Saiyanin osiągnął transformację w Super Saiyanina. I dlaczego o tym mówię? Bo moim zdaniem to był moment w historii naszego świata, ten właśnie końcówka 2017 roku, kiedy Toriyama być może wpadł na dwa pomysły, albo inaczej, na nową wersję tego Yamoshiego, na wersję, która mu najbardziej pasowała, tej historii, i pomysł z komórkami S jednocześnie. Albo nawet pomysł z komórkami S narodził się ze względu na to, żeby wyjaśnić historię Yamoshiego. Przeczytam wam to, co Toriyama powiedział dokładnie w tym samym wywiadzie, tyle że o komórkach S, bo moim zdaniem jest to koncept ściśle powiązany z Yamoshim. Nie każdy może zostać Super Saiyaninem poprzez trening i gniew. Aby stać się Super Saiyaninem, ciało musi zawierać coś, co nazywa się komórkami S. Gdy liczba tych komórek S osiągnie określoną wartość, czynnik wyzwalający, czyli taki katalizator, taki jak na przykład gniew, gwałtownie zwiększy ich liczbę i spowoduje zmiany w ciele. Tym właśnie jest Super Saiyanin. Większość Saiyan, nie wszyscy, większość Saiyan ma jakieś komórki S, choć nie w dużych ilościach. Powodem, dla którego dzieci Goku i Vegety mogą stosunkowo łatwo zostać Super Saiyanami, jest prawdopodobnie to, że w pewnym stopniu odziedziczyli wiele komórek S, a także to, że środowisko Ziemi jest łagodniejsze i łatwiejsze do życia niż planeta Vegeta. Pytanie przeprowadzającego rozmowę. Jak zwiększyć liczbę komórek S, aby stać się Super Saiyaninem? I tutaj w odpowiedzi Toriyamy pada informacja kluczowa. Posiadanie łagodnego ducha to najlepszy sposób na znaczne zwiększenie liczby komórek S, ale większość Saiyan ma z tym problem, co moim zdaniem jest powodem, dla którego przez tak długi czas nie pojawiali się Super Saiyanie, aż ta transformacja stała się legendą. Jednak nie można osiągnąć poziomu niezbędnego do zostania Super Saiyaninem, mając jedynie łagodnego ducha, więc pewien poziom mocy bojowej jest oczywiście niezbędny. Patrząc z tej perspektywy łatwo zrozumieć, dlaczego Goku łatwo stał się Super Saiyaninem. Spójrzmy na przykład Yamoshiego. Mamy Yamoshiego, który ma poziom mocy. Musi mieć poziom mocy, bo jeśli spojrzymy na jakiekolwiek retrospekcje, te anime ekskluzywne z Dragon Balla Z, te
w których była mowa w filmie, te, w których była mowa w anime, czy to, o czym mówił Toriyama w wywiadzie, to zawsze jest tam mowa o tym, że mieliśmy 6 prawowitych to jest złe słowo, prawych, szlachetnych, dobrych, możemy w skrócie myślowym powiedzieć Saiyan, czyli Yamoshi plus 5 jego kolegów, którzy chcieli obalić praktycznie całą resztę planety, całą resztę rasy. Wyobraźcie sobie sytuację, w której zbieracie drużynę i chcecie obalić króla, armię i praktycznie wszystkich mieszkańców planety Saiyan, którzy nie są w waszej drużynie, bo oni są tymi złymi Saiyanami, a nas, tych dobrych, jest tylko 6. Więc oni musieli mieć poziom mocy i ja stawiam, wręcz jest to dla mnie oczywiste, że Yamoshi jako postać dorosła i jego kumple też jako postacie dorosłe musieli w pewnym sensie tego sajańskiego życia zaznać. I dopiero w ten sposób wykształcił się w nich pogląd, że to, co my jako Saiyanie robimy, to nie jest dobre, to jest niewłaściwa ścieżka. Więc Yamoshi na pewno latał na misję, na pewno był jakimś zwykłym, może wyżej postawionym żołnierzem, może niżej, generalnie żył jako Saiyanin, a nie od razu się urodził jako jakiś inny, powiedzmy, odrzutek, który nigdy nie żył w społeczeństwie sajańskim, bo gdyby nie żył w społeczeństwie sajańskim, to znaczy, że nie mógłby dosadnie zobaczyć, na czym to życie polega i nie mógłby wykształcić, powiedzmy, odmiennego poglądu. Dlatego zakładam, że poziom mocy Yamoshiego i jego ekipy również był bardzo wysoki, bo inaczej nie porywaliby się z motyką na słońce. Drugim warunkiem do odblokowania Super Saiyanina wedle Toriyamy jest właśnie ta większa ilość komórek S. A co Toriyama powiedział? Przeczytam wam to jeszcze raz. Posiadanie łagodnego ducha to najlepszy sposób na znaczne zwiększenie liczby komórek S. Oczywiście sam łagodny duch, samo dobre serce nie pomaga w tym wszystkim, ale Toriyama mówi, że łatwo zrozumieć, dlaczego Goku stał się Super Saiyaninem. Już na poziomie Namek. Wysoki poziom mocy, czyste serce i trzecia rzecz, katalizator. W przypadku Yamoshiego było to przytłoczenie przez przeciwników, przez ich przewagę liczebną, przyparcie do muru, być może chęć poszukiwania większej mocy, żeby zrealizować swój cel. Nie chcę tego nazywać ambicjami, chociaż w pewnym sensie też są jakieś to ambicje, ale zakładamy tutaj, że Yamoshi, ze względu właśnie na to, że miał czyste, może nie czyste, prawe, niekoniecznie powiedzmy bez grzechu, natomiast był on dobrym Saiyaninem z natury, zresztą tak samo jak jego koledzy. Więc niemożność przezwyciężenia tej granicy w mocy i zaprowadzenia swojego porządku na planecie, to mógł być katalizator, tak samo jak Gohan w Komnacie Ducha i Czasu przetransformował się dlatego, że czuł frustrację, chęć zyskania większej mocy, chęć obrony swoich bliskich. Jeśli chodzi o Vegetę, mieliśmy frustrację i taką też właśnie niemożność stania się Super Saiyaninem. Więc to nie jest kwestia tylko tego, że można wybuchnąć złością, można płakać po stracie kogoś bliskiego, tak jak mieliśmy Trunksa, który płakał przy stracie Gohana, chociaż to było w wersji tego animowanego specjala, bo w mandze Trunks miał Super Saiyanina już wcześniej, kiedy Gohan jeszcze żył. Mówię o Future Gohanie. Ale w przypadku Yamoshiego mamy 3 warunki spełnione na zostanie zwykłym Super Saiyaninem, nie Super Saiyaninem Godem. Poziom mocy, czyste prawe serce, cały czas się gryzę w język, bo tutaj nie są to, powiedzmy, pojęcia równoległe, równoznaczne, i katalizator. Jakiś czynnik, powiedzmy, motywujący, wzmacniający. Nie wchodząc w szczegóły tyczące się tych komórek S, bo to jest temat, powiedzmy, na osobny odcinek, do tej pory ta historia wygląda klarownie. No nie? Jakby wszystko się do tej pory łączy. Mamy pierwszego Super Saiyanina, zwłaszcza nawet biorąc pod uwagę, że Yamoshi tę walkę przegrał i być może źli Saiyanie, mówię tutaj tak w cudzysłowie, ta frakcja znacznie bardziej liczna, która jakby stłumiła bunt Yamoshiego i jego pobratymców i przejęła kontrolę nad planetą Vegeta praktycznie do samego końca, no to nie byłoby im na rękę, żeby kultywować tę legendę o Super Saiyanie, natomiast to stało się już takim elementem folkloru saijańskiego, stało się to mitem, legendą, że ktoś taki istnieje, tyle że źli Saiyanie nie skupiali się na tym, że prawe serca, że mieli wysoki poziom mocy, że był jakiś tam katalizator, tylko po prostu przekazywali informacje, że raz na jakiś czas, to już tak się wykształciło, pojawia się bardzo silny wojownik, który jest tym Super Saiyaninem, że to jest po prostu silny wojownik. Ale teraz rodzą się 2 podstawowe pytania. Pytanie numer 1, to które można wytłumaczyć, to dlaczego mimo wszystko dusza Yamoshiego nie poszła do zaświatów, tylko błąkała się przez ten cały czas po kosmosie.
Bo słyszymy w wywiadzie Toriyamy, że tak naprawdę duch Yamoshiego objawił się jednemu z Nameczan, starszemu Nameczaninowi i przekazał mu on informacje na temat rytuału i ten rytuał został zapisany w księdze. Więc jeśli to było jakiś czas później nawet, to znaczy, że dusza Yamoshiego nie poszło do zaświatów, nie poszło do króla Jemmy. Dlaczego? Do tego też przejdę później. Natomiast drugie pytanie, przy którym już naprawdę można postawić duży znak zapytania, dlaczego pomimo tego, że Yamoshi był zwykłym Super Saiyaninem, po śmierci wpadł na pomysł, wpadł na sposób i przekazał instrukcję do stworzenia Super Saiyanina Goda, który jest na zupełnie innym poziomie, plus tworzy nową boską ki. Nie sądzę, żeby Yamoshi i reszta tych Saiyan świadomie wiedzieli, czym jest boska ki. Jakby zdawali sobie sprawę z tego. Zaraz do tego przejdę, bo odpowiedź na to rodzi się w filmie kinowym Battle of Gods, natomiast jeszcze pozostając przy anime. Widzieliśmy tutaj Beerusa, który w drugim odcinku zobaczył ducha Yamoshiego, w zasadzie nawet nie, na początku zobaczył ducha Yamoshiego w swoim śnie, a potem po raz kolejny w drugim odcinku anime Dragon Ball Super zobaczył tego ducha, kiedy niszczył planetę. Opcje są dwie. Pierwsza jest taka, że Beerus jako postać, która żyje i sprawuje funkcję boga zniszczenia już miliony lat, na pewno był bogiem zniszczenia, kiedy Yamoshi się buntował, więc mógł być naocznym świadkiem tych wszystkich wydarzeń, albo o nich zapomniał, albo o nich usłyszał gdzieś tam niedługo po tym, jak to się wydarzyło. Zapomniał, bo też nie zwracał na to szczególnej uwagi i potem te wspomnienia mu się odblokowały. Druga opcja jest taka, tak jak powiedziałem, że duch Yamoshiego krążył przez te wszystkie lata, być może nadal krąży po świecie, poszukując, albo może już nie krąży, bo znalazł w zasadzie, poszukując odpowiedniej osoby do tego, żeby ta legenda o Super Saiyaninie Bogu się ziściła. Goku, jako potężny wojownik o czystym sercu, mógł wydawać się duchowi Yamoshiego odpowiedni, tyle że brakowało pretekstu, czyli takiego sposobu na dokonanie tej transformacji. Dlatego Yamoshi, w zasadzie jego duch, mógł zapoczątkować taki ciąg przyczynowo-skutkowy, w którym na początku objawia się Beerusowi, a kończy się to tym, że Beerus przylatuje na Ziemię i powstaje Super Saiyanin God, bo oni muszą się dowiedzieć, jak tego Goda stworzyć. No ale okej, przejdźmy w końcu do tego filmu. Tam historia została opisana nieco inaczej. I są kluczowe słowa, które mówi Shenlong, kiedy jest zapytany o to, o co w ogóle chodzi z tym Super Saiyaninem Godem. W zasadzie słowa by chance, po angielsku, po polsku przypadkowo. Przypadkowo. Shenlong opowiada o tej samej walce Yamoshiego i jego kompanów ze złymi Saiyanami, tyle że zamiast tego przyparcia do muru i przetransformowania się w zwykłego Super Saiyanina, mamy tutaj informację o tym, że Yamoshi przypadkowo stał się Super Saiyaninem przez to, że przekazali mu energię jego prawi koledzy, jego pobratymcy tak naprawdę, którzy mieli też prawe serca. Zwróćcie w ogóle uwagę na to, że podczas rytuałów, niezależnie od tego, czy patrzymy na wersję kinową, czy na wersję animowaną, jest moment, w którym wszyscy transformują się w Super Saiyanina, co może sugerować, że jest to tak naprawdę nawiązanie do tego, jak wyglądał oryginalny scenariusz, jak wyglądała oryginalna sytuacja na planecie Vegeta, chociaż jest to już teoria grubymi nićmi szyta, bo mielibyśmy zamiast jednego Super Saiyanina 6. I trudno byłoby sobie wyobrazić, żeby tych 6 Super Saiyan przegrało tę walkę, chociaż mogli włączyć tę moc tylko tymczasowo. Jak można byłoby połączyć te wersje historii? Tutaj już zaczynam szyć, ale posłuchajcie. Legenda o istnieniu Super Saiyanina narodziła się poprzez to, że Yamoshi faktycznie zmienił się w zwykłego Super Saiyanina, natomiast gdy zaczął on tracić moc podczas walki i zaczął przegrywać, jego kompanii spróbowali go uratować i przelali swoją energię dla niego, co przypadkowo i tymczasowo uaktywniło w Yamoshim boską formę, boskiego Super Saiyanina. Mogło to trwać krótką chwilę, bo Yamoshi i jego grupa tę walkę przegrali, ale miałoby to więcej sensu, że transformacja w Goda została odkryta przypadkiem, a następnie Yamoshi, wiedząc o tym, że ona istnieje, ale nie mogąc zutylizować jej do tego, żeby pokonać się złych Saiyan, po prostu był zdeterminowany, żeby nie iść do zaświatów. Może królowi Jemmie odrzucił, nie wiem, odmówił, uciekł sprzed jego biurka, nie poszedł tam, stwierdził, że on nie chce być ani w niebie, ani w piekle, chce krążyć samotnie po kosmosie w poszukiwaniu osoby, która będzie mogła te transformacje opanować i która będzie mogła uratować lud Saiyan z rąk tych złych Saiyan. I zrobił to właśnie po to, żeby dać Saiyanom nadzieję na wyzwolenie się z tej tyranii.
Tyranii, której, jak wiemy, w szóstym wszechświecie na przykład nigdy nie było, bo tam Saiyanie od zawsze byli dobrzy, więc wydaje mi się, że tutaj nie ma mowy o jakimś równoległym scenariuszu. Okoliczności średnio pasowały do tego, żeby w szóstym wszechświecie też coś takiego powstało. Natomiast Yamoshi, krążąc prawdopodobnie przez lata i być może widząc, że na planecie Saiyan, na planecie Vegeta nie ma żadnych wojowników, którzy by się nadawali, bo wszyscy są już tam przeżarci po prostu złem do szpiku kości, znalazł planetę Namek i stwierdził, że przekaże te informacje Nameczanom, którzy zapiszą to w księdze. Nikt z Nameczan nie widział tego na oczy, więc być może to było coś takiego, że to się stało totalnym, zapomnianym mitem. Saiyanie też obrócili to w kompletną bzdurę. Nikt nie traktował tego poważnie, natomiast te legendy zostały w zasadzie utrwalone. Legenda o Super Saiyanie została utrwalona dlatego, że to się wydarzyło. Legenda o Super Saiyanie Godzie została utrwalona albo dlatego, że to się wydarzyło, albo dlatego, że Yamoshi zapisał to w Księdze Legend i nawet te legendy przeżyły do czasów Frizy, bo Friza oczywiście też mówił o dwóch legendach, ale to już w tej nowszej wersji, prawda? Czy w Dragon Ball Super Beerus dostaniemy kolejną wersję? Biorąc pod uwagę, że było wspomniane, że ta historia ma być jak najbardziej wierna skryptowi Toriyamy, tutaj rodzi się pytanie. Jeśli bierzemy pod uwagę skrypt Toriyamy w przypadku filmu Battle of Gods, to ja bym stawiał, że ten skrypt filmowy właśnie jest bliższy niż skrypt z anime, z serialu, bo w serialu mieliśmy takie dodatkowe sceny i film generalnie moim zdaniem jest po prostu bliższy prawdziwej wersji. Natomiast Toriyama w swoich wypowiedziach, tych już późniejszych, bardziej właśnie nawiązywał do anime, bo nie mówił tam o tym, że Yamoshi stał się Super Saiyaninem Godem przez przypadek, tylko że stał się Super Saiyaninem, zginął, a pomysł na Goda nie zostało wyjaśnione, w jaki sposób on jakby wpadł na to. Toriyama napisał, że duch Yamoshiego krążył w poszukiwaniu 6 Saiyan o czystym, o prawym sercu, żeby znaleźć, szukać nowego wybawiciela Super Saiyanina Goda. Jak on na to wpadł? Nie wiem i nie mam pojęcia. I to jest jakby mój, mimo wszystko, główny problem z tą całą sprawą, bo to, że mamy szybkie dojście do transformacji, szybkie dojście do mocy, no to wiadomo, to nie jest coś, co buduje napięcie, ale mieliśmy już sporo takich sytuacji w Dragon Ballu, nie tylko w Dragon Ballu Super. Goten i Trunks osiągnęli sobie Super Saiyanina od tak. Gohan też przecież zyskiwał bardzo szybko moc wiele razy i przed turniejem mocy, i w Super Hero. To nie jest jakby unikatowy problem Super Saiyanina Goda, że to jest moc zyskana za darmo. No bo posiadanie prawego serca, czystego serca w przypadku Saiyan, zwłaszcza takich jak Vegeta, nie jest oczywiste, więc jakiś, powiedzmy, wysiłek też trzeba w to włożyć. Ale fakt, że mamy stosunkowo, powiedzmy, na obecne standardy, albo w ogóle na standardy boskiej Ki słabych Saiyan, i oni, przelewając sobie energię do swojego jednego serca, tworzą formę boską. Czyli wyobraźcie sobie sytuację, w której na przykład to miałoby działać zawsze. Super Saiyanin 4 Goku w Dragon Ballu GT też otrzymał energię od Gohana, Gotena, Trunksa i Pan. I wyobraźcie sobie, że jeszcze ktoś jeden by tam był i Super Saiyan 4 Goku tak naprawdę przez przypadek zmienił się w Goda. Widzicie jakby, gdzie jest głupota w tym wszystkim? Skąd w tamtej historii miałaby się wziąć boska Ki? No właśnie, skąd w tamtej historii Yamoshiego wzięła się boska Ki? Coś tam musiało być jeszcze. Być może ta instrukcja została mu jakoś objawiona. Nie mam pojęcia, ale to jest mój główny problem. Że ten pomysł na Super Saiyanina Goda, albo w ogóle ten Super Saiyanin God, pojawia się w sposób naciągany. Niezależnie od tego, czy mówimy o tej wersji, w której Yamoshi wpadł na ten pomysł i przekazał instrukcję, czy nawet przez to, że przypadkowo osiągnęli te transformacje. Dajcie znać, co o tym wszystkim sądzicie. Jeśli są jeszcze informacje, o których nie wspomniałem, wydaje mi się, że wspomniałem o wszystkim. No może mogę jeszcze wspomnieć o tym, że w tej przebitce z anime Dragon Ball Z mieliśmy domniemaną walkę właśnie pierwszego Super Saiyanina z ludem saiyańskim i tam ta wielka złota małpa miała taką złotą poświatę. Natomiast to jest coś, co zostało w pewnym sensie zretkonowane, to jest anime ekskluzywne, bo kiedy mieliśmy Battle of Gods, mieliśmy też Ozaru i tam tego złotego futra nie było, więc był to tylko i wyłącznie zabieg fabularny, zabieg kosmetyczny, do którego bym nie dorzucał jakiejś wagi fabularnej. Tyle, jeśli chodzi o słowo uzupełnienia. Zostawcie lajka, jeśli wam się podobało. Szczerze, fajnie się bawię, nagrywając takie odcinki zamiast kokła, może nie zamiast kokła, ale pochylając się nad jakimś konkretnym tematem nieco bardziej, więc nawet jeśli chcecie, możecie pod tym filmem zostawiać komentarze albo do kokła kolejnego, albo jakieś takie
tematy, które chcielibyście, żebym bardziej zgłębił, a nie tylko tak po łebkach, albo tak w 10 minut, tylko tak jak na przykład tutaj w nieco ponad 20. Tyle, miłego dnia Wam życzę, trzymajcie się, na razie, cześć. Dziana.